Czy umiesz wyobrazić sobie 500 lat? Tyle mniej więcej będą rozkładać się kulki styropianu, które wiatr rozwiewa po świecie. Dotarły już nawet do Arktyki. A 1000 lat? Tak długo będzie rozkładać się plastikowa siatka, której używamy średnio przez 12 minut. A 24 tysiące lat? To czas połowicznego rozkładu izotopu plutonu 239, którego używa się w energetyce jądrowej i do produkcji broni nuklearnej. Czy za 24 tysiące lat gatunek ludzki będzie w ogóle istniał? Czas jest trudny do wyobrażenia. A co zrobić z czasem, który przekracza istnienie gatunku Homo sapiens? Ciężko pogodzić się z tym, że życie społeczne, polityczne i gospodarcze z perspektywy czasu głębokiego trwa jedynie chwilę. Jeszcze trudniejsze jest to, czego dowiadujemy się wraz z rozgrywającą się na naszych oczach katastrofą klimatyczną. Od dawna zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza perspektywa jest bardzo wąska. Jedyny świat, jaki naprawdę rozumiemy, to ten, który jesteśmy w stanie pomieścić w naszych ramach poznawczych. Mamy wgląd jedynie w ograniczony wycinek świata. Procesy, które toczą się tysiące, setki tysięcy, miliony lat, sprowadzamy w głowie do ludzkiej skali, do ich bezpośredniego wpływu na nasze krótkie życia. Perspektywy krótkoterminowego zysku ekonomicznego czy kilkuletniej kadencji politycznej. Trudno nam uznać zewnętrzną rzeczywistość, środowisko, planetę, inne gatunki, za niezależne byty, które żyją w swoim własnym rytmie. Dlatego tak łatwo nam ignorować ostrzeżenia naukowców i nie dowierzać w ustalenia badaczy. Wiemy, że Wielki Wybuch miał miejsce 13 miliardów lat temu. Wiemy, że zapoczątkowany przez nasz gatunek proces zwiększania temperatury i zakwaszania oceanów będzie trwał co najmniej kolejne 1000 lat. Naukowe koncepcje dowodzą, że jesteśmy w stanie przekraczać ograniczenia naszej ludzkiej skali, rozumować w kategoriach czasu głębokiego. Tak naprawdę wystarczy tylko zmienić perspektywę, by mała kulka styropianu albo plastikowa siatka stały się portalem do wymiaru czasu geologicznego. Gdy przyjrzymy się siatce z perspektywy wykraczającej poza krótkie ludzkie życie, zobaczymy, że jest ona symbolem długowieczności, siły i niebezpiecznej sprawczości gatunku Homo sapiens. Siatka z plastiku przeżyje wszystkich swoich użytkowników. Będzie zatruwać środowisko i zabijać istoty nieludzkie przez setki, a nawet tysiące lat. Futurolodzy i pisarze science fiction lubią tworzyć wizję świata bez człowieka i opisywać to, jak będzie wyglądała planeta Ziemia po wyginięciu ludzkości. Tak naprawdę żyjemy w świecie bez ludzi już teraz. Otaczające nas obiekty i istoty prowadzą własne, niezależne od ludzkich życia, w głębokim czasie geologicznym, poza bezpośrednią ludzką świadomością.